Dzień dobry, witam wszystkich w tym nowym projekcie, czy też nawet nie projekcie, ale w nowej gałęzi ciekawych projektów związanych z rozmowami z ekscytującymi osobami. A kto może być równie ekscytujący, jak nie współwłaściciel, współzałożyciel, udziałowiec, sam prezes Exact Systems, Paweł Goss. Witam Cię serdecznie, Pawle. Witam Was wszystkich, witam Cię, Mateuszu, oczywiście serdecznie, a oczywiście też wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami w tym nietypowym projekcie. Dokładnie. I powitam Cię jeszcze w ten sposób. No dobrze, to zaczynamy rozmowę. Dobrze, w świetle ostatnich wydarzeń, jak w takim wypadku teraz mogę się zwracać? Panie prezesie, panie właścicielu firmy? No tak, trzeba powiedzieć, że ten moment dzisiejszy rzeczywiście jest tyle istotny, że można do mnie powiedzieć członku Rady Nadzorczej lub też przewodniczący Rady Nadzorczej, gdyż zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej w trakcie naszego 20-lecia i gali, rzeczywiście przestaje być prezesem i oddajemy razem z Lesławem tak naprawdę stery w ręce naszych kolegów i koleżanek z nowego zarządu. Exact Systems to częstochowska spółka kontrolująca części samochodowe dla największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Umacnia pozycję w Europie poprzez przejęcia i inwestycje w technologię. Jest największym graczem na rynku słowackim i wskoczyła na podium na Węgrzech i umocniła wiodącą pozycję na rynkach czeskim i polskim. No i spółka automatyzuje wybrane usługi i uzyskuje autoryzację do największych zakładów produkcyjnych samochodów w Europie. Zaczynając od początku, to jak to w końcu zaczął się ten Exact, o którym tak pięknie o nas pisali i piszą ciągle? Razem z Zesławem Walaszczykiem mieliśmy okazję poznać się poprzez naszego bliskiego przyjaciela, który też znał nas obu bardzo dobrze. Kiedy narodził się tak naprawdę pomysł o tym, aby stworzyć firmę, która zajmuje się kontrolą jakości, i tak naprawdę też potrzeba tego typu firmy, która pojawiła się tutaj w Częstochowie, no to wszystko skłoniło nas do tego, aby rozpocząć i aby po prostu spróbować swoich sił. No ale to nie było takie proste. Wtedy jeszcze mieliśmy dwa inne pomysły na biznes. Już dzisiaj nawet nie pamiętam dokładnie jakie to były. Jedno na pewno to była odzież robocza, ale to był temat taki zapasowy. I stąd też wzięła się nazwa firmy, ponieważ nazywając firmę Exact Systems chciałem jak najbardziej dać nazwę uniwersalną, która niekoniecznie wiąże się z kontrolą jakości, ale jest na tyle ogólna, że można tak naprawdę robić wszystko. 20. rocznicę w końcu obchodziliśmy dosyć niedawno. Mówi się na taką porcelanową swoją drogą. Jak to było, jak to jest być prezesem zarządu? Kiedy obejmowałem stanowisko, zakładając też firmę, obejmowałem stanowisko prezesa zarządu, miałem 27 lat. Trudno sobie wyobrazić, że w wieku 27 lat wie się, jak to będzie wszystko wyglądać, albo było się pewnym, że wie, co się robi. Myślę, że to jest jednak 20 lat dobrych, ale też ciężkich i trudnych doświadczeń, które towarzyszyły budowaniu firmy. Gdzie ja miałem wielkie i ogromne szczęście, mam cały czas wielkie, ogromne szczęście, że razem ze mną firmę buduje mój wieloletni przyjaciel i wspólnik, prezes Lesław Walaszczyk, bez którego nie ma szans najmniejszych, że bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym obecnie znajduje się firma. No i to są rzeczy dla mnie bardzo ważne, tak? Natomiast my uczyliśmy się, ja się po prostu uczyłem. Ja jestem bardziej handlowcem, Lesław jest bardziej analitykiem i bardziej pracuje na liczbach. No, dzięki temu uzupełnialiśmy się od samego początku. Idealna symbioza. A wsparcie kolegów z zarządu i osób, top menadżerów firmy było zawsze dla nas ważne i obecne. Bez tego również nie bylibyśmy w stanie, ja nie mógłbym się nauczyć wielu rzeczy i podejmować po prostu dobrych decyzji, bo ta nauka i doświadczenie musi się przekuć na to, aby w pewnym momencie podejmować optymalne i dobre decyzje. Myślę, że tych dobrych mieliśmy na pewno więcej niż tych gorszych. No tak, i w końcu spotykamy się dzisiaj na rozmowie w samochodzie. Jesteśmy mobilnie, no bo tak naprawdę nasza firma 20 lat działania. Jak to jest z takim 20-letnim samochodem? Czeka jeszcze coś ciekawego na nas? Będziemy mieli jeszcze konkretne, ciekawe opcje w przyszłości? Oczywiście, że tak. Branża motoryzacyjna, z której też wywodzimy się my jako usługodawcy, kontrolując jakość części komponentów dla całego przemysłu motoryzacyjnego, to dla nas branża motoryzacyjna to jest naprawdę klucz, jeśli chodzi o przyszłość. No, nie było dynamiczniejszego okresu rozwoju dla branży automotive niż ta, która ma
która dzieje się właśnie od ostatnich 20 lat. Jesteśmy świadkami rewolucji, już nie ewolucji, ale rewolucji, jeśli chodzi o zmianę napędów, o wejście elektromobilności, o wejście nowych rozwiązań, jeśli chodzi o samochody zarządzane softwarem, zarządzane aplikacjami, więc to wszystko nas czeka i to zmienia ten samochód. A w związku z tym zmienia się też nasze podejście do tego, w jaki sposób wykorzystać branżę do tego, aby rozwijać się po prostu szybciej i lepiej. Razem z nią praktycznie. No, można powiedzieć, że razem z nią, ale myślę, że trochę też próbując ją trochę wyprzedzić, bo jak widzimy, nie wszystkie innowacje wchodzą bezpośrednio i bardzo szybko są adoptowane przez przemysł motoryzacyjny, a my mamy możliwość w tym uczestniczyć i temu pomagać. No dobrze, wiele się zmienia, ale jeżeli słowem kluczowym będzie wiele, to też w przypadku naszej firmy wiele wydarzeń, wiele wspomnień, wiele uroczystości, przejęć czasami nawet, wiele wydarzeń ogólnie działo się przez te ostatnie 20 lat. Które Ci zapadły w pamięć najbardziej? Patrząc z perspektywy samej historii firmy, myślę, że takimi momentami, które były punktami zwrotnymi, to na pewno pierwszy kontrakt, pierwszy klient, czyli TRW Częstochowa wtedy. Dla nas był to kluczowy projekt, którym rozpoczęliśmy działalność. Później pierwsze spółki zagraniczne, które udało się otworzyć w Czechach i na Słowacji. Później ten sen o tym, aby budować grupę, aby budować skalę działalności już bardziej międzynarodową. Na pewno punktem zwrotnym również dla rozwoju firmy było przyjęcie, czy tam wejście w struktury grupy kapitałowej Work Service, do której przeszliśmy w 2007 roku, czyli w trzecim roku działalności podstawowej firmy. To, że udało nam się wtedy też podpatrzeć, jak robiło to Work Service w tamtych latach, kiedy świetnie firma rozwijała się, a my razem z nią, patrząc na efekty synergii. No i idąc dalej, myślę, że do pierwszego przejęcia, tak? Pierwsze przejęcie rzeczywiście 2015 rok, przejęcie grupy firmy spółek CRS, Control Plus i Work Service Polska oraz Belgia. No, dla nas to była wielka rzecz, ponieważ my od tych spółek uczyliśmy się tak naprawdę trochę usługi, podpatrywaliśmy ich, w jaki sposób oni obsługują klientów, no a potem udało nam się na tyle rozwinąć naszą usługę, że byliśmy w stanie ich po prostu przejąć i stać się ich właścicielami. Czyli tak naprawdę role się odwróciły. Można powiedzieć, że nauczyliśmy się trochę od nich, a potem udało nam się ich troszeczkę przegonić. To były ważne rzeczy. Później każdy etap milowy miał też swoją inną odsłonę, ponieważ kwestia wejścia na giełdę, poszukanie nowego inwestora, to co potem działo się, jeśli chodzi o szukanie rozwiązania już w trudnych sytuacjach, w których był Work Service, w których musieliśmy się bronić i w jakiś sposób ratowaliśmy się sami przed niechcianą sytuacją złej sytuacji finansowej naszego większościowego wtedy udziałowca. No więc tych momentów było dużo, ale najmilej wspominam na pewno te rzeczy, które dotyczą spotkań z klientami, pierwszych faktur, pierwszego przychodu, zatrudnienia pierwszych ludzi, pierwszych menadżerów. My byliśmy wtedy startupem klasycznym, tak? W 2004 roku jako startup. Zwykle startup ma mniej niż 5% szans na to, że potem mu się powiedzie i utrzyma się w pierwszym roku działalności, więc dla nas to było ważne, żeby mieć już założoną firmę. Wiedzieliśmy, że ona ma status prawny jako spółka z o.o. i żeby móc robić coś innego, ewentualnie gdyby ten pomysł nie wypalił, to przynajmniej mamy nazwę, która nam takiej działalności nie blokuje, bo możemy robić wszystko, możemy mieć inne pomysły. Nie ogranicza, daje możliwości. Dokładnie tak. I taki był pomysł i stąd się wzięła też nazwa. Świetnie, no i ogólnie strzał w dziesiątkę. Patrząc na historię, to mam notatkę, że już w samym pierwszym roku działalności korzystaliśmy ze wsparcia zaledwie 150 kontrolerów jakości. Potem, po tych latach, dzisiaj korzystamy od 6 do 7 tysięcy kontrolerów jakości i nie w jednym kraju, a w kilkunastu. No tak, ja od początku wiedziałem, że jeżeli uda nam się zbudować na tyle dużą firmę w Polsce, że będziemy już w pierwszej trójce tego typu firm, tego typu usług, to nie ma na co czekać, tylko trzeba po prostu pójść za granicę. I te 6 czy 7 tysięcy osób, które dla nas dzisiaj wykonują pracę w tych 13 krajach, no to jest tylko i wyłącznie wiara w to, że budujemy silną grupę i że nasi klienci, za którymi podążamy, aby się rozwijać, doceniają tą pracę i traktują nas po partnersku, a my dowozimy to, co obiecujemy, tak? Bo pamiętajcie, że prowadzenie firmy usługowej to jest tak naprawdę dotrzymywanie pewnych obietnic, które się spełnia klientowi i to jest bardzo istotne. Ale od samego początku też mieliśmy taką strategię, aby rozwijać się po pierwsze silnie organicznie, czyli w oparciu o nowo zakładane spółki, które zakładamy od zera, w oparciu o lokalnych menadżerów, starać się przekładać te wszystkie najlepsze know-how, które mamy w Polsce, aby móc je rozwijać i móc je
wspierać. I to jest coś, co jest fundamentem. Natomiast coś, co nam powoduje dodatkowy wzrost, czy ten dodatkowy rozwój, to jest na pewno to, co robimy poprzez akwizycję. I ten rozwój będzie według mnie w jakiś sposób kontynuowany. No i mam nadzieję, że też spowoduje, że będziemy liczyć się jeszcze bardziej na rynku i nie będziemy trzecią firmą na świecie, ale może powalczymy też o miejsce numer 1 albo 2. Na podium. Tak jest. Natomiast walka, decyzje, no to są rzeczy, które przynoszą na myśl tak naprawdę jedno pytanie. To pytanie było, czy były jakieś decyzje w przyszłości, które były trochę stresujące, może były problematyczne, nastręczyły może jakichś problemów nawet, a nawet być może w przyszłości dały świetne rezultaty. Co takiego pamiętasz? Znaczy, myślę, że są oprócz tych punktów zwrotnych, które miały wpływ na sam rozwój, na pewno były też takie punkty zwrotne, w których które spowodowały, że tych siwych włosów na mojej głowie jest dzisiaj po prostu więcej, albo kiedy człowiek naprawdę martwił się o przyszłość firmy. Pierwszym takim momentem to był kryzys finansowy 2008-2009, który spowodował, że w ciągu paru miesięcy utraciliśmy prawie 70% przychodów firmy. Później momentem, który dla nas był wybitnie ciężki, który osobiście pamiętam bardzo dobrze i myślę, że mój wspólnik Lesław Laszczyk również wspomina ten okres jako wybitnie od nas wymagający i poświęceń, i czasu, i nerwów, i stresu. To był moment, kiedy wychodziliśmy z grupy kapitałowej Workservice w 2018 roku, kiedy nasza spółka matka wtedy, większościowy udziałowiec, czyli firma Workservice, miała po prostu tak poważne tarapaty finansowe i kłopoty, że nie była w stanie funkcjonować i straciła płynność, co miało też wpływ na nas, mimo że my jako spółka córka radziliśmy sobie wtedy bardzo dobrze i mieliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. No i to powodowało, że przenieśliśmy się ze swoim życiem na prawie cały rok 2018 do Warszawy, bo tam są instytucje finansowe, które były nam w stanie pomóc. Mówię tu o bankach czy o funduszach inwestycyjnych. No to był taki moment naprawdę wybitnie trudny. I kolejnym momentem, który wspominam dosyć, no może nie miło, ale który był bardzo nerwowy dla nas, to oczywiście jest pandemia COVID 2020 roku, czyli COVID-19, to co się działo, jeśli chodzi o zamykanie zakładów produkcyjnych ze względu na pandemię. No, to był moment, w którym ja wierzyłem w to, że rzeczywiście nikt nam nie pozwoli upaść, ale był to moment, w którym trzeba było naprawdę podjąć bardzo trudne decyzje, na przykład w temacie związanym z redukcją zatrudnienia, które pamiętam jak dziś. To nie były łatwe momenty, ale musieliśmy podjąć się po to, aby uratować też firmę. No, wiele firm się zmagało z tym problemem w końcu. Dobrze. Natomiast poza tymi zawirowaniami, z których wiadomo, wielkie decyzje wiązały się z wielkimi konsekwencjami i odpowiedzialnością, warto by też wziąć pod uwagę temat giełdy. Z nią również było kilka zawirowań. Co takiego wspominasz z tego okresu? Czy giełda jest jakby sama w sobie, jest miejscem, do którego dąży się będąc przedsiębiorcą. Znaczy ja tak się nauczyłem, czy kończąc studia MBA, czy kończąc Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. No, giełda zawsze była uosobieniem pewnego Olimpu, jeśli chodzi o kwestie zdobycia się, jakby, żeby na niej po prostu być listowaną firmą. Natomiast dzisiaj wiemy, że to nie jest dokładnie tak, jakby to się wydawało. Giełda ma swoje lepsze i słabsze momenty. Wtedy to był element ratowania się cały czas przed sytuacją ciężką z bankrutującym Workservice. Dzisiaj giełda jest zupełnie w innym miejscu, wyceny spółek są zupełnie również w innym miejscu. Pytanie, czy giełda polska, czy giełda zagraniczna, to są tematy, które myślę, że będzie też nowy zarząd, czy tam nowi kierujący spółką będą podejmować w przyszłości, oczywiście w porozumieniu z nami, czyli z właścicielami. Na te decyzje, czy giełda powróci, czy nie, to jeszcze będzie chwilę czasu. Pawle, spotykamy się też z takiego powodu, wspomniałeś, zarząd, właściciele, no mamy nowy zarząd. Powiedz, jak to się właśnie dzieje, że po kilkunastu latach pracy to nie jest łatwa decyzja, ani to nie jest typowy news, że właściciele, prezesi ustępują, dają miejsce nowemu narybkowi. Co tutaj kieruje takimi decyzjami? Znaczy, będę bardzo szczery i otwarty. Tak? My przygotowywaliśmy się do tego procesu już od dłuższego czasu. Konsultowaliśmy też tą decyzję najpierw trochę sami ze sobą, czyli ja z moim wspólnikiem Lesławem, później z rodzinami, a na koniec tak naprawdę też z innymi osobami kluczowymi dla spółki, czyli na przykład z bankiem czy z funduszem inwestycyjnym, który również jest obecny w akcjonariacie naszej firmy. No i uznaliśmy, że to jest naprawdę dobry i optymalny moment, aby
taką sukcesję, aby taką decyzję podjąć, a to wynika z tego, że osoby, na które stawiamy dzisiaj, są w optymalnym wieku swoich karier zawodowych, są świetnie przygotowani do nowej roli, którą będą obejmować i są z nami od dawna. Doskonale znają firmę. Jacek Opala, który będzie prezesem zarządu, pracuje w firmie zaledwie parę tygodni krócej ode mnie, kiedy ją zakładałem, więc naprawdę jest od samego początku. Tak samo jak pozostali członkowie, czyli Darek Dęgusiak, również stażem nawet dłużej niż Jacek. Paweł Wieczorek ponad 10 lat, Ania Czubak, mecenas Ania Czubak z nami jest lat prawie że 11. Więc to są staże, które powodują, że te osoby są z nami naprawdę od dawna i one doskonale wiedzą, w jakiej kondycji jest spółka i dla nas są w jakiś sposób gwarantem tego, że przekazujemy ją też w dobre ręce. Czyli stery, a tutaj w tym przypadku tak naprawdę kierownica przechodzi do wprawnych rąk doświadczonych kierowców. No możemy takie porównanie na pewno zrobić. Myślę, że przekazujemy je w najlepsze ręce, bo po pierwsze młode, po drugie doświadczone, a po trzecie mające też inne spojrzenie na wiele rzeczy, na które my jako właściciele dzisiaj może nie widzimy, może nasza perspektywa jest po prostu inna i warto spróbować, aby utrzymać dobrą dynamikę wzrostu firmy i całej grupy, aby ktoś poprowadził firmę po prostu z innej perspektywy, no i stąd też taka decyzja. W dalszym toku tych wszystkich zmian do tej pozycji globalnego lidera chyba mogę tylko życzyć cały czas dla całej firmy, dla nas wszystkich. Bardzo Ci dziękuję, Pawle, za tą rozmowę. Panie prezesie, dziękuję. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego też dobrego nowym członkom zarządu, nowemu prezesowi, wiceprezesom. Powodzenia. Panie właścicielu, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Dobry? Panie prezesie. Wolne? Panie prezesie. Panie prezesie. Czołem Mateusz, cześć. Witam Cię serdecznie. Jacek Opala, nowy prezes zarządu Exact Systems. Ach, muszę się przyzwyczaić do tego To co, ruszamy? określenia. Ruszamy, jedziemy. Przyznam Ci się szczerze, Jacku, że jest to naprawdę niecodzienna sytuacja, bo byłem już parę rozmów z prezesami, czy to na summicie, czy nawet na konferencji MotoIdea udało mi się porozmawiać z ważnymi osobami, ale nigdy nie miałem tej okazji, żeby z dwoma prezesami naszej firmy porozmawiać naraz, jednego dnia w tej samej rozmowie. Więc bardzo dziękuję. Jest mi niesamowicie miło za ten zaszczyt. No to rzeczywiście nie jest codzienna sytuacja, ale taką firmą jest Exact. Nieszablonową. Decyzje właścicieli bardzo często były niezrozumiałe, zaskakujące, natomiast zawsze trafne i właściwe. Dlatego głęboko wierzę, że ta możliwość poprowadzenia dalej firmy, która jest dla mnie wielkim, ogromnym zaszczytem, będzie również kolejną taką mądrą decyzją, jaką podjął Paweł z Lesławem. Dla mnie oczywiście to jest olbrzymie wyzwanie, ponieważ firma znajduje się w najlepszym dla siebie historycznym okresie, kiedy jakby jej rozwój, dynamika rozwoju, czy miejsce, w którym się znajduje, mam na myśli tutaj bycie jedną z 3 największych firm naszej branży, no jest nie lada wyzwaniem, natomiast głęboko wierzę, że najlepsza firma jeszcze ma ciągle przed sobą, no i ja postaram się ten potencjał, który ciągle drzemie w Exactie, wydobyć. Swoją drogą, ja ciągle pamiętam, tym bardziej, że użyłeś słowa historyczny okres. Ten najlepszy moment. Jesteś w firmie praktycznie w początku. Od pierwszego stanowiska, powiedzmy. Bo widziałem już to zdjęcie w czerwonej koszulce przy kontroli części samochodowych. Powiedz, myślałeś wtedy już? Miałeś wrażenie, co wydarzy się w przyszłości? Absolutnie nie sądziłem, że zostanę tak długo w firmie. Nie miałem też pojęcia, że firma osiągnie tak wielki sukces, czyli stanie się takim polskim brandem rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej. Zupełnie wtedy nie miałem takich przemyśleń. Podejmowałem, to była jedna z pierwszych moich prac, a w zasadzie pierwsza poważna praca, bo wcześniejsza to sprzedaż krzyżówek na cele charytatywne, gdzie nomen omen wtedy dostałem taki feedback, że lubię sprzedawać. Jestem osobą, która lubi kontakt z ludźmi, która no, ma satysfakcję z handlu. No, natomiast praca w Exactie na początku była traktowana jako praca taka dorywcza. Na pierwszym roku studiów miałem po prostu życiową potrzebę zarabiania pieniędzy. No i właśnie szczęśliwie trafiłem do Exacta. Jacku, tak naprawdę jesteś sztandarowym przykładem
Jak można osiągnąć sukces? Jak od samego początku, od kontrolera jakości można stać się prezesem? Czy na przestrzeni tych lat zmieniło się Twoje nastawienie do pracy? Miałeś jakieś nowe przemyślenia? Ja myślę, że nie. Oczywiście zmieniają się zadania, zmieniają się obowiązki, wyzwania, odpowiedzialność. Natomiast co do samego podejścia do pracy, to myślę, że nie. Od samego początku na pewno determinacja, pasja, bez względu na to, co robisz. Myślę, że ważne jest wykonywać to z pasją, właśnie z determinacją, z taką konsekwencją w dążeniu do celu. Ja pamiętam jeszcze swoje wcześniejsze takie prace dorywcze, które wykonywałem i których podejmowaliśmy się wspólnie z kolegami czy z moim bratem i kiedy oni dochodzili do wniosku, że tej krzyżówki nie da się sprzedać, jest niesprzedawalna, albo tej ulotki nie da się wręczyć w taki sposób, żeby ktoś ci nie odbierał, że jesteś nachalną osobą. Ja szedłem zawsze krok dalej, czyli starałem się znaleźć sposób na sprzedaż tej krzyżówki, czy na skuteczne wręczenie ulotki, żeby jednak nie mieć tego poczucia, że robisz coś, co jest nikomu niepotrzebne i mieć odrobinę satysfakcji, szczególnie wtedy, kiedy to się uda. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby szukać tej przyjemności, no i jakby z taką dużą determinacją dążyć skutecznie do celu. Przede wszystkim myślę, że tej determinacji nie można Ci odmówić kompletnie. No i tak naprawdę każdą sytuację, chyba nawet taką patową z przeszłości, dałeś radę wykorzystać jako skocznie, jako wypróbowanie czegoś nowego, wdrożenie czegoś nowego, znalezienie nowej ścieżki, która na przyszłość się na pewno przyda. Wiesz co, ja wyznaję taką zasadę, że z życiem trochę jest jak z jazdą na rowerze. Musisz ciągle się przemieszczać, żeby utrzymać równowagę. Jestem osobą, która potrzebuje takich wyzwań. Pewnie dzięki tym wyzwaniom, dzięki ciągłemu rozwojowi byłem w stanie wytrzymać 20 lat w tej samej firmie. Pewnie młodzi ludzie to śmieją się teraz ze mnie, twierdzą, że to jest przecież niemożliwe. No ale tak, faktycznie też jesteśmy pokoleniem takim, który szukał stabilizacji i jakby praca, która dawała tą gwarancję stabilizacji, jest czymś niezwykle ważnym. I jako młody człowiek po prostu miałem szczęście. Trafiłem do dobrej firmy, w której jest dobra energia, do firmy, która została założona przez wspaniałych ludzi i przez wiele lat prowadzona przez nich. Mam na myśli tutaj Pawła Gosa i Lesława Walaszczyka. I jakby ten element staramy się pielęgnować, czyli właśnie kwestię dawania możliwości rozwoju młodym ludziom, bardzo często będąc tak zwaną pierwszą pracą, czyli takim pierwszym momentem aktywizacji zawodowej dla ludzi, którzy jeszcze w trakcie studiów szukają swojego zajęcia. Dzisiaj funkcjonuje u nas też program stypendialny Exact Future, którego zadaniem jest właśnie taka pomoc łączenia pracy z nauką. No i to są rzeczy, które na pewno tutaj mocno pielęgnujemy. Kto prowadził Cię przez te wszystkie lata? Tak jak wspomniałem, ja miałem szczęście, że trafiłem do fajnej firmy, tak? Do firmy, w której jest dobra energia, do firmy, która jest zarządzana przez fajnych ludzi, przez właścicieli, przez osoby, które stworzyły tą firmę. Ja bardzo duży szacunek mam szczególnie do Pawła, z którym bardzo blisko zawsze współpracowałem. To był mój zawsze bezpośredni przełożony. To jest w zasadzie taki trochę mój ojciec zawodowy, osoba, która nauczyła mnie wszystkiego, czego potrafię i osoby, która ma wszystkie cechy dobrego ojca, czyli po pierwsze stymuluje do rozwoju, po drugie pozwala popełniać błędy, pozwala zbuntować się w trakcie szczególnie tutaj dorastania, no więc to jest naprawdę dla mnie coś, co traktuję jako ogromne szczęście. Powiem wam, że dla mnie w momencie, kiedy zacząłem zastanawiać się nad pierwszymi rzeczami już po tym, jak zdecydowałem się przyjąć propozycję chłopaków o poprowadzeniu dalej Exacta na funkcji prezesa zarządu, to jedną z pierwszych rzeczy dla mnie, nad którymi się zacząłem zastanawiać, to jest to, w jaki sposób będę mówił do prezesa, do Pawła, bo mimo tego, że znamy się bardzo dobrze, za nami wiele momentów świętowania sukcesów, wiele sytuacji kryzysowych, przez które też przechodziliśmy zawsze suchą stopą i tak jak wspomniałem, bardzo blisko zawsze współpracowaliśmy, to darzę tego człowieka bardzo dużym szacunkiem i rzadko kiedy mówię do niego po imieniu, rzadko kiedy mówię Paweł. Dla mnie to zawsze był prezes i dlatego jak mieliśmy okazję już po tym jakby powiedzmy oficjalnym przyjęciu przeze mnie propozycji rozmawiać, to ja go zapytałem, jak ja teraz będę do ciebie mówił, nie? Czy
będziesz prezydentem Rady Nadzorczej, czy będziesz przewodniczącym, no trzeba to w jakiś sposób ustalić, więc tak, no to jest taka bardzo ciekawe dla mnie też wewnętrznie, jak ja zareagowałem, ale to też świadczy właśnie o tej dużej wdzięczności i szacunku, jakim Pawła darzę. I oczywiście to samo tyczy się Lesława, bo tyle samo dobrego nauczyłem się od Lesława, który też jest bardzo sprawnym menadżerem. Chłopaki zawsze się świetnie też uzupełniali, więc tak, ja to traktuję w kategorii dużego szczęścia, że trafiłem do fajnej firmy i dzięki temu każdego dnia się nie nudzę i z radością przychodzę do pracy. Pozwól mi od razu zapytać jeszcze o coś. Mówimy o Pawle i o Lesławie. Wiele rzeczy, które już powiedziałeś, one sugerują już i mówią nam tak naprawdę, co mogło kierować właścicielami firmy, aby wybrać ciebie jako prezesa. Powiedz, jak panowie przyszli do ciebie z tą propozycją, złożyli ci tą propozycję, jak szybko ją akceptowałeś, jak szybko ją przyjąłeś? Nie zastanawiałem się nawet chwili. Tak? Potraktowałem to jako kolejne zadanie do wykonania. Po pierwsze wierzę w swoją wartość i w to, że jestem w stanie odnieść sukces i poradzić sobie z tym nowym zadaniem. Po drugie wierzę, że Paweł z Lesławem, osoby, które znają mnie przez 20 lat, też mądrze i świadomie podjęli tę decyzję, więc ja ją od razu przyjąłem bez większego zastanawiania się. Czyli nawet nie potrzebowałeś chwili, aby się zastanowić. Nie. Tutaj po raz kolejny przychodzi mi do głowy cytat: jeśli wydaje ci się, że przygoda jest czymś niebezpiecznym, spróbuj rutyny, ona jest śmiertelna. I ja myślę, że głęboko jakby to się wpisuje też w moje potrzeby, tak? Potrzeby jakby ciągłego wychodzenia poza sferę komfortu. No i tej takiej stymulacji do rozwoju zawodowego, którą zawsze zapewniał mi Paweł. I dlatego jakby dla mnie to była naturalna decyzja, czyli zgoda i jakby przyjęcie propozycji, wskoczenie za kierownicę jako prezes. No i dalszego poprowadzenia wspaniałego zespołu ludzi, jakich mamy w Exactie, bo oczywiście ta firma odnosi sukces ze względu na ludzi, którzy wokół niej są zebrani, ludzi, którzy też z pasją podchodzą do wykonywania swoich zadań. No i to jest duża przyjemność, duży zaszczyt móc to zrobić. Właśnie muszę cię teraz zapytać tych ludzi o zarząd. Kto z tobą będzie tworzył ten zarząd? No, będziemy mieli kolegów, z którymi mam okazję już od 7 lat być w zarządzie, czyli Dariusz Tyngusiak, który tak jak ja jest jedną z pierwszych osób, które znalazły zatrudnienie w tej takiej lokalnej, na tamten czas częstochowskiej spółce. Jest Paweł Wieczorek, który jest też już ponad 9 lat razem z nami. Chłopaki są niezwykle sprawnymi menadżerami, jeżeli chodzi o kwestie operacyjne, kwestie rozwoju naszych biznesów zagranicznych. Mamy panią mecenas Annę Czubak, która też od wielu lat jest szefem działu prawnego. No i będziemy mieli nowego kolegę na pozycji CFO, czyli osobę, która jest odpowiedzialna za finanse, czyli robi wszystko to, czego my nie potrafimy robić i będzie dbała o to, żeby też jakby te finanse spółki były tak zdrowe, jakie są dzisiaj. Odpowiedzialna rola. Powiedz mi, czy na twoim horyzoncie jest już jakaś meta, albo przynajmniej czy masz już jakieś konkretne plany na przyszłość? Meta, nie mam mety, bo uważam, że mety są ograniczeniem. Tak? Dla mnie metą będzie każdy kolejny sukces osiągany przez nasz zespół, który nas zbliży do tego, o czym nieśmiale myślimy, czyli o pozycji lidera. Tak? Dziś jesteśmy jedną z 3 największych firm. Każdy chce być liderem, więc jako takiej mety nie mam, natomiast każdy kolejny sukces, który będziemy osiągać z naszym zespołem, dla mnie jest pewnego rodzaju metą. Myślę, że Paweł z Lesławem, zakładając firmę 20 lat temu, też nie marzyli nawet o takiej mecie, o
przychodach na poziomie miliarda złotych, o świętowaniu 20-leciu, prowadzeniu firmy z 13 oddziałami w różnych państwach, czy też organizacji, która dziennie zatrudnia 7 000 osób. Więc jeżeli chodzi o metę, to jej nie mam. Mam oczywiście swoje cele, krótko- i długoterminowe. Mamy pomysł też, jaką strategią powinniśmy tutaj podążać. Myślę, że to jest też kilka filarów. Przede wszystkim dalej organika, czyli rozwój spółek, które założyliśmy, bo mamy spółki, które też jakby mają bardzo dużą perspektywę przed sobą, natomiast jeszcze nie są w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być. To jest na pewno spółka francuska, która bardzo dynamicznie nam się rozwija, spółka niemiecka, która osiąga świetne sukcesy, ma coraz większe zaufanie, szczególnie wśród producentów samochodowych, spółka hiszpańska, więc to na pewno taki dalszy rozwój organiczny. Poza tym technologia, która też nie jest nam obca. Mieliśmy okazję teraz dokończyć transakcję przejęcia spółki technologicznej MV Center, która też uzupełniła, powiedzmy, to portfolio naszych usług, które rozwiązują problemy jakościowe naszych klientów, czy prewencyjnie zabezpieczają przed brakiem wystarczającej jakości. To jest na pewno kwestia dywersyfikacji. Dzisiaj bardzo silnie jesteśmy związani z branżą motoryzacyjną, mamy wielu klientów z branży AGD-RTV, natomiast szybko rośniemy też w sektorze medycznym i w sektorze zbrojeniowym. Właśnie branża defense jest tą branżą, która dzisiaj bardzo chętnie korzysta też z naszych usług, bo tam też mamy do czynienia z bezpieczeństwem, z odpowiedzialnością, z pojazdami. Jakością, która jest niebywale potrzebna oczywiście. Świetne perspektywy, tym bardziej bez żadnych ograniczeń, jak wspomniałeś. A powiedz mi, jeżeli możemy przyjść trochę bardziej na prywatne tematy, jak zareagowała na to twoja rodzina, na te doniesienia, że będziesz prezesem? No tutaj mamy jakby komplet, czy miks wielu emocji. Od kompletnego niezrozumienia sytuacji. Na szczęście takie emocje towarzyszyły mojej najmłodszej 6-letniej córce. Po dużą radość i satysfakcję u mojej 19-letniej córki Julii. Po, myślę, też element takiej delikatnej obawy po stronie mojej małżonki, która oczywiście bardzo mi kibicuje, no ale martwi się, bo chciałaby, żeby się mi udało, żebym w jakiś sposób sprostał temu zadaniu. Myślę, że ona też jest przyzwyczajona do charakteru mojej pracy, do częstych podróży, więc tutaj o to się nie obawia, że to w jakiś sposób się zmieni, ale na pewno bardzo chciałaby, żeby mi się udało, więc stąd ten element takiej niewielkiej obawy z jej strony. Jacku, panie prezesie, czego wszyscy możemy ci życzyć w takim razie? No pewnie możesz trzymać kciuki, życzyć mi powodzenia. Ja na pewno wiem, czego ja sobie życzę, bo są 3 rzeczy, których sobie bardzo mocno życzę i chciałbym, żeby się udały. Po pierwsze, to jest dalsze wsparcie ze strony mojej żony Kasi. Chciałbym, żeby tak jak do tej pory wspierała mi, bo jej wsparcie pozwala mi jakby realizować się tutaj zawodowo. Jest niezwykle ważne dla mnie. Po drugie, ze strony współpracowników życzyłbym sobie, żeby kiedyś ktoś w taki sam sposób ciepły, jak ja dzisiaj wypowiadam się na temat moich szefów, mówił o mnie. To jest dla mnie bardzo ważny element i myślę, że to taki jeden z ważniejszych celów, jaki każdy menadżer, lider przed sobą stawia. No i po trzecie chciałbym, żeby nasi klienci dalej darzyli nas tak ogromnym zaufaniem, jaki darzą nas dzisiaj, pozwalając się rozwijać wspólnie z nimi, no bez których oczywiście nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy dzisiaj. Czy twoja praca, czy twój rozwój, doświadczenie przełożyło się też na twoje życie prywatne? Czy dostrzegasz jakieś bardzo miłe wątki, w których się rozwinąłeś? Jesteś lepszą osobą dzięki temu. Jeszcze ja raczej z drugiej strony czerpię, czyli z życia prywatnego czerpię zawodowo.
Dla przewietrzenia głowy od kilku lat bawię się w triatlon. I tam to są 3 dyscypliny: rower, bieganie, pływanie. W ogóle triatloniści to jest świetne towarzystwo, są wspaniali ludzie. I ten sport daje mi też bardzo dużo cennych lekcji, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o bycie liderem. Jedna z takich, powiedzmy tutaj, porównań, którą bardzo lubię, to jest z kolarstwa, czyli kwestia jechania wspólnie z zespołem, czyli z innymi rowerzystami. No i tak zwanego nieszarpania w momencie, kiedy zespół jest rozpędzony, ma siłę, zmierza w dobrym kierunku, wtedy ty się możesz trochę schować w cień, tak? Natomiast kiedy przychodzi twoja rola, znowu uważność i kwestia dostrzeżenia tej potrzeby, ty musisz na czoło peletonu się wysunąć i to jest taka umiejętna cecha menadżera, żeby właśnie pozwalać zespołowi nawet popełniać błędy, ale nie próbować narzucać za każdym razem swojej woli, ale umiejętnie wychwycić ten moment, kiedy oni ciebie potrzebują. I to właśnie ja wyciągam akurat ze sportu. No i myślę, że w ogóle chęć takiej, nie wiem, rywalizacji, chęć podnoszenia poprzeczki, osiągania celów, no to są takie rzeczy, które tutaj sport na pewno mi pomaga. I na pewno warto się z tego też uczyć i to będzie cenna wskazówka dla nas wszystkich. Bardzo proszę. Jesteśmy. Dokładnie. Panie prezesie, Mateuszu. jesteśmy już u celu dzisiejszej podróży i dzisiejszej rozmowy, ale to dopiero początek pięknej przygody. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki wielkie za rozmowę. Na razie, do zobaczenia.